Dzień dobry moi mili, taki stał sobie smutny ten SRT 900 w naszym parku maszyn, nikt go nie chciał wziąć, no to postanowiłem go zabrać w piękne, wysokie Alpy. Jesteśmy na podjeździe na przełęcz Timmelsjoch, no i nie będę Wam opowiadał o żadnych danych technicznych, bo przecież bardzo dobrze je znacie na temat tego motocykla. Mnóstwo filmów już powstało, więc ja Wam powiem, jak tym motocyklem jeździ się w takich warunkach. Zapraszam do oglądania. W tej kolejności trzeba wskazać, że ten motocykl jest dla takiego, nie chciałbym powiedzieć, że przeciętnego Janusza, no ale dla takiego takiej przeciętnej osoby, która nie będzie nim jeździła ani jakoś za specjalnie szybko, będzie chciała pojechać sobie w dalszą drogę, tak jak my to teraz robimy. I dlaczego ja tak uważam? Ten motocykl jest w stanie robić dokładnie wszystko to samo, co motocykle czy trzykrotnie droższe. Natomiast to, co w tych motocyklach, o których mówię, jest lepsze, no to na pewno one zdecydowanie precyzyjniej się prowadzą. Na przykład po takich zakrętach jak ten. Ale jakieś 98% z Was nie będzie tym motocyklem jeździło szybko, precyzyjnie, jakoś mega po zakrętach, także nie ujrzycie po prostu tej różnicy, za którą musielibyście dopłacić. Ja mówię tutaj o pokonywaniu zakrętów. Tak, bo jeśli tym motocyklem jedziemy sobie wolno, spokojnie, no tak jak jeździ dokładna większość z Was. No ja tak się mogę pomądrzyć, że tak jest, bo ja motocyklem robię 25 000 kilometrów rocznie, dojeżdżam nim do pracy. Pokonuję najbardziej uczęszczaną drogę w tym kraju, czyli trasę toruńską, trasę S8 i widzę, jak jeździcie motocyklami wolno raczej, znaczy wolno, zgodnie z przepisami, zachowawczo. Większość z Was po prostu nie wykorzysta tego sprzętu i tego wszystkiego, za co zapłacicie dużo drożej. I teraz, żeby uchwycić te różnice, tym motocyklem bez żadnego problemu jesteście w stanie jechać 130, 140, 150 na autostradzie. 95 koni, które ma ten motocykl i tam około 87, 90 Nm, nie pamiętam, już Wam tutaj napiszę na dole, w zupełności wystarcza do tego, żeby bardzo elastycznie, nawet na 6. biegu, wyprzedzać na takiej autostradzie, więc słuchajcie, będzie wystarczający ten motocykl dla większości osób do tego, co będziecie chcieli nim robić. Jak się domyślam, czy ja się nie domyślam, ja to wiem, że ten motocykl, czy nie ten, tylko przeciętny Polak jak kupuje motocykl, to on by chciał, żeby ten motocykl był do wszystkiego, czyli żeby jeździć nim do pracy, żeby pojechać sobie gdzieś tam w Alpy piękne, żeby można było, nie wiem, żonę, kochankę, tam córkę, czy tam kogo macie na chacie, zabrać na lody. I ten motocykl, powiedzmy, że do większości tych zadań spisze się bardzo dobrze. O, zobaczcie, widzicie, nawet rowerzyści nagrywają trasę. Nie nadaje się na pewno do żadnego offroadowania, to w ogóle jest wykluczone. I tutaj płynnie możemy przejść do tego, co jest moim zdaniem jego największą wadą. Największą wadą tego motocykla jest jego waga. I teraz cofając się do tego, co powiedziałem na początku, ta waga mega przeszkadza w precyzyjnym pokonywaniu zakrętów. Precyzyjnym, czyli takim, gdzie jedziecie dość szybko, no nie w złożeniu może jak Valentino Rossi czy Marquez na MotoGP, no ale powiedzmy, że na tyle szybko, że jest Wam przyjemnie w ten zakręcik się położyć. To ten motocykl w takich warunkach radzi sobie dużo gorzej. Dużo gorzej pewnie niż te markowe, lżejsze sprzęty. No, wynika to oczywiście z masy i załadowania. My teraz jedziemy z 3 kuframi, które są też załadowane na maksa, więc po prostu ten motocykl prowadzi się zdecydowanie mniej precyzyjnie. Ale co to oznacza? Bo bardzo dużo osób czy testerów używa takiego stwierdzenia, że prowadzi się mniej precyzyjnie. Mniej precyzyjnie to oznacza, że ciężko taką idealną linię przejazdu nim wykonać. Dobra, ja wyprzedzę tego gościa. Ciężko wykonać jest nim taką idealną linię przejazdu, bo każde dotknięcie gazu jakby wytrąca ten motocykl z takiej idealnej linii przejazdu. No co dla osób niedoświadczonych może być kłopotliwe. I każde dodanie gazu
tak robi i każde przyhamowanie leciutkie od razu go tak wybija. O, zobaczcie, jaki ładny zakręt w powietrzu sobie wisi. Wybija ten motocykl po prostu z idealnej linii przejazdu. Dlatego jak się zjeżdża na przykład po takim zakręcie, to trzeba naprawdę mega uważać i idealnie operować prawą ręką, żeby po prostu no było bezpiecznie, tak? Natomiast to jest tylko przy takiej szybszej jeździe, bo jak jedziecie wolno, tak jak tutaj większość ludzi to jeździ wolniutko, słuchajcie, o tak jak ja na przykład teraz. Pokonuję sobie zakręcik bez żadnego pochylania się, po prostu tylko po to, żeby go przejechać. O, jedzie mój współtowarzysz podróży. Także tylko w takich momentach poczujecie, że on radzi sobie po prostu gorzej. No ale pytanie, czy wy do tego ekstremum dojedziecie, tak? Do tej wartości granicznej, kiedy zacznie wam to przeszkadzać, bo ten motocykl wtedy no daje o sobie znać jego naprawdę dość duży ciężar. O, i tutaj przy każdym takim dodawaniu gazu, jak się wychodzi, no brakuje trochę tej precyzji, tak? No w związku z tym, że jest ten motocykl ciężki, no to też trudniej zmienia się nim kierunek jazdy po prostu. No trudniej jest go przerzucić z lewa na prawo. Dobra, widzimy się na Stelvio w takim razie. Opowiem wam trochę o tym, jak działa zawieszenie i hamulce. A przed nami piękne widoki, więc można się napawać. Dobra, ogień i dym, jedziemy. No dobra, słuchajcie, jesteśmy na górze, wjechaliśmy. Słowo o hamulcach. Jest tutaj radialna pompa, czyli kubełek na mocz, jak to się śmieją motocyklisty. Już w trybie włoskim jestem, motocykliści. Co to nam daje? No daje nam to, że ten hamulec nie jest taki tępy, zero-jedynkowy, tylko można fajnie dozować, lekko hamować i przy takiej jeździe tutaj jest to zajebiście istotne. Jeżeli bierzecie sobie jakiś zakręt, trzeba dohamować, te hamulce nie są wtedy takie zero-jedynkowe. Jak widzicie, dojechaliśmy bez żadnej gleby. Trasa jest trudna, śmiem wątpić, że nie jest to najfajniejsza trasa, jaką jechałem, choć duża część motocyklistów tak właśnie twierdzi i najchętniej tutaj sobie robi zdjęcia. Trzeba też uważać, żeby nikt was nie przejechał, bo jeździ tutaj w cholerę motocykli, rowerzystów, samochodów, autobusów i widzieliśmy też ciężarówki. Ale my nie o tym, co się tutaj dzieje, tylko o tym, jak w takich warunkach spisuje się motocykl. Kufry nie przeszkadzały, jedzie nim człowiek, który ma trochę mniej doświadczenia niż ja i on nie narzeka, mówi, że jeździ się fajnie. Aczkolwiek nie zapominajcie o tych minusach, o których mówiłem przy podjeździe, jak byliśmy niżej. Dobra, jedziemy dalej. Mamy zrobione około 2000 km. To, co można powiedzieć na minus, to ta szyba. Jest dosyć mała. Przy prędkości 120-130 ten wiatr już was nieźle atakuje. Ale odpowiadając na pytanie, czy tym motocyklem da się to zrobić, to co my robimy, no to jak widzicie, da się bez problemu. Wydaje mi się, że za 35 000 złotych bez kilku groszy można robić dokładnie to samo, co tymi motocyklami droższymi. No i oczywiście zapomniałem dodać kilka słów na temat pracy zawieszenia. Trzeba przyznać, że ma nastawy raczej bardzo komfortowe do pokonywania długich tras. Jest to ciężki motocykl, a zawias pracuje dosyć komfortowo, więc koresponduje to dokładnie z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli nie jest to ultra precyzyjne zawieszenie do szybkiego cięcia zakrętu, więc można powiedzieć, że wszystko ze sobą koresponduje. Jeśli chodzi o trasę i pokonywanie autostrady, to warto wspomnieć o tempomacie, który działa w zakresie od 50 do 138 km na godzinę. I niestety nie można na tym tempomacie jechać szybciej. W sumie przejechaliśmy prawie 5000 km bez żadnej awarii, a osoba, która jechała na tym motocyklu, oceniła go całkiem w porządku. Dodaję informację, że była to osoba niedoświadczona. A jeżeli zamiarujecie kupić taki motocykl, to w tym momencie chyba będzie to najwłaściwszy moment, dlatego że mamy kilka promek, dzięki którym można obniżyć cenę motocykla praktycznie o 2000 zł. Zainteresowanych zapraszam do pierwszego komentarza i opisu filmu. Do zobaczenia w następnym materiale.